Sierżant Grodziec jest teraz bardzo zajęta. Ale ja jestem jej matką. To wiemy. Jak i to, że nie jest to też pani rola życia. Przyszłam się pożegnać. Nie no, czy ja mam déjà vu? Mamo, no już przecież się żegnałyśmy. Ile razy? Ile razy chcesz się żegnać? Ola, nie rozmawiajmy tak, bardzo cię proszę. No właśnie w ogóle nie rozmawiajmy. Po prostu skończ wreszcie ten cyrk, wyjedź i daj mi święty spokój, mamo. Co ja mam wystąpić o zakaz zbliżania się? Dbaj o siebie, tylko o to cię proszę. Sierżant Małodobra. Ilu? Gdzie? Zakłócanie spokoju sąsiedzkiego. Sierżant Grodziec! Doskonała okazja, żeby odreagować. Czyli co mam wziąć? Mogę ci potowarzyszyć. Ale nie musisz. Kurwa, co za dzień. Też mam trudną matkę, Współczuję. ale przynajmniej nie wpieprza się w moje relacje z dzieciakami. Świetnie, gratuluję. Wciąż szukasz córki. I co? Ciągle nic? Słuchaj, a ty ciągle mnie inwigilujesz i ciągle nie rozumiesz, że masz się odpierdolić. Mogę pomóc. Ale nie musisz. Słuchaj, Słuchaj, czego ty nie rozumiesz? ja prowadzę. Tak jest, panie komisarzu. Wypatroszę, skurwysyna. Karol, kurwa, Powieszę na latarni. przestań, już się słuchać tego nie da. No, dawaj. Zajebiony zwyrodnialca, wiem, gdzie mieszka. Znowu się nachlałeś i tyle. A ty znowu musisz być taka pizda? Chodź, odprowadzę cię do domu, durniu. Ała! Halo, co tu się dzieje? Ej! O co tu chodzi? Co to za impreza jest? Nic, to tylko kumpelska wymiana zdań. A co ty pierdolisz? Pani władzo, na Gorczak wrócił Kacperski. Jaki Kacperski znowu? Wczoraj wyszedł po 25 latach. Znowu zacznie zabijać, a wy co? Kogo niby zacznie zabijać, ten Kacperski? Synku, gołąb ci nawet na pagon nie nasrał. Ej. Więc się nie odzywaj, jak nie wiesz, o co chodzi. Bierzemy go na izbę. Nie, panie władzo, ja go do domu odstawię, no. Co nie? Burdy robicie po pijaku i co, mamy jeszcze dyplom wystawić? Ten Jan Kasperski zabił 2 dziewczynki. Nasze córki zabił. Nie potrafisz tego powiedzieć. Prawda to? Gdzie on teraz jest? W motelu na Chopina. Na bank przyjdzie po mnie. Dobrze, to odprowadzi pan kolegę do domu, czy chce pan zgłosić pobicie? Co robimy? Niczego nie będę zgłaszał. Zostawcie nas w spokoju, idziemy. Ja bym sprawdziła tego Kacperskiego. Wysłali mnie chyba tego Kacperskiego. Słuchaj, jak oni się tak boją, to może mu złożymy wizytę w tym modelu, co? Zobaczymy co i jak. Słodziak. Nie mamy podstaw. To będzie nękanie. Albo zapobieganie. Słuchaj, no ja rozumiem, że panowie nie są za szczęśliwi, że zabójca ich dzieci wyszedł na wolność, ale też byli najebani. Mogli gadać cokolwiek im ślina na język przyniesie. 00 do wszystkich patroli w rejonie 3. Zgłoszenie z placu zabaw przy Wesołej. Jakiś podejrzany mężczyzna obserwuje dzieci. 5 minut drogi stąd, bierzemy to? 00 to 09, bierzemy to. Przyjąłem. Na miejscu okazało się, że tym podejrzanym mężczyzną był
Jan Kacperski. Na placu zabaw nie było już żadnych dzieci, a my postanowiliśmy się nie ujawniać, tylko dać facetowi ogon. Kacperski dość szybko zmył się do motelu. Nie zrobił nic złego, więc nie było podstaw, żeby interweniować. Różowe złoto i jednokaratowy brylant. Czy zdaje sobie pani sprawę, ile coś takiego kosztuje? To jest bardzo droga rzecz, proszę pani. Mega drogie i do tego stare i został skradziony. Ale nawet sobie pani nie wyobraża, jak nagle nadleciał wielki ptaszok. Nie, to nie był ptaszok, tylko papuga, kochanie. To była papuga. Zielona z żółtym dziobem. Jaka zielona? No, niebieska była. A dziób miała czerwony, taki wielki. No papuga. O, resztę tej fascynującej historii opowiecie pani sierżant Grodziec. Coś stało? Byliśmy w restauracji włoskiej i jedliśmy parpadele z pysznym serowym sosem. Daj spokój. Ten sos był rozwodniony, a te papardelle to zwykłe kluski były, no, ale mniejsze. A więc Adam przy tych kluskach zaczął mi się oświadczać nagle i wyciągnął ten pierścionek. Najdroższy jaki był. Już mówiłem, że różowe złoto i jednokaratowy brylant. Klasa sama w sobie. Może sobie pani wyobrazić, jak ja się poczułam. No, na pewno wspaniale, no. Gratuluję. Ale czego mi pani gratuluje? No, wydarzył się skandal, no. No, może wie pani, co ja przeżyłam? No właśnie, cały czas nie wiem. No, kiedy miałem wyciągnąć już pierścionek z pudełka i założyć Paulince na palec, to przyleciała papuga i mi go zajebała z pudełka, no. Słownictwo. No sorry. Papuga. Całość zielona była, znaczy czerwona. Niebieska. Papuga. Nie no, czerwona była. Dobrze, dobrze. Gdzie to zdarzenie miało miejsce? W restauracji Mamma Mia, czy jakoś tak. Ale czy ja w tej sytuacji jestem w ogóle narzeczoną Adasia? No bo niby mi się oświadczył, ale pierścionka brak i foty się nie dało zrobić i jakby to teraz na fejsa wstawimy, to... Musi pani coś z tym zrobić. Naprawdę. No. Zaręczyny zrujnowane przez papugę złodziejkę. To brzmiało absurdalnie, ale Gorszak przyzwyczaił mnie już do tego, że tu mogło wydarzyć się naprawdę wszystko. Pojechałam więc do tej restauracji i o dziwo historia została potwierdzona przez menadżera. Żałowałam tylko, że nie mogłam zobaczyć zdarzenia na własne oczy, bo w knajpie nie było monitoringu. O, dzień dobry. O, dzień dobry. Pana to? No tak. To pan to spokojnie odłoży. No ale co się dzieje? Przecież ja nie robię nic nielegalnego. To są moje rzeczy. Dowód poproszę. Oczywiście. Proszę bardzo. Panie Klaudiuszu, może pan coś zrobić z tym ptakiem? No, cicho, sroka, cicho bądź. Sroka. Tak, wie pani, taki żart, bo to papuga jest. Aha. Błyskotki lubi? Błyskot... Nie, bo przecież mówię, to papuga jest, nie sroka. Cicho bądź. Wie pan, bo tak się składa, że w restauracji obok właśnie doszło do kradzieży błyskotek. No i? No i jakaś sroka musiała się połakomić. No i co ja mam z tym wspólnego? No wszystko wskazuje na to, że mamy główną podejrzaną i to już chyba za kratkami nawet. Panie, pierścionek zaręczynowy zajął mała. Z brylantem, rozumiesz pan? Ile to kosztuje, jaki to jest paragraf? Tą cholerę mam po bracie, no. Sroka, zamknij japę, bo teraz ja mówię. No, widzi pani, no, ta Francja niczego się nie boi. Podlatuje z nienacka, chwyta złotko w pazurki i fru. Tyle ją widzieli. No, a jest taka sprytna, że nikt nigdy jej nie złapał. Mój brat ją tego nauczył. Brat jest, wie pani, no, jakby to powiedzieć, zawodowym złodziejem. Odsiaduje teraz wyrok w więzieniu, a ja muszę się z nią użerać.
Urzekająca historia. Pierścionek jest? No jest. To da. No i elegancko. Do radiowozu zapraszam. Ale dlaczego? Przecież oddałem. Papugę też. No ale przecież to nie ja ukradłem ten zastrany pierścionek. No i nie ja ją też tego wszystkiego nauczyłem. Pan jesteś opiekunem? To pan ponosisz konsekwencje, zapraszam. No ale jakie konsekwencje? No jakie konsekwencje? No to tylko raz jeden się zdarzyło, przecież ja nią nie kradnę, no. A pierścionek oddałem. Raz. No raz, przecież ja tu książkami handluję. Ja zostałem do tego zmuszony. Zaszantażowany zostałem. Przez kogo? Taka stara baba na bazarze się do mnie przyczepiła. Szantażowała mnie sanepidem, bo sroka ją poziomała. Stara baba. No wie pani, taka troskliwa mamuśka, co to jej się chyba przyszła synowa nie spodobała, czy coś. To co? Jednak chce pan zgłosić to pobicie przez kolegę? Ale nikt nikogo nie pobił. No Karol, jak sobie wypije, to zresztą nie ma o czym gadać, no. To po co pan przyszedł? Przyszedłem do pana, bo ten Kasperski morderca był u mnie. To znaczy nie w domu. Widziałem przez okno, jak kręci się po podwórku, a później przyszła sąsiadka i powiedziała, że pytał o mnie. I co, boi się pan? Musicie go zamknąć. Ja mieszkam sam i nikt się nie dowie, jak on przyjdzie i mnie zabije. A na pewno to zrobi. Proszę iść do domu. Nie ma mowy. Ja sam nie wyjdę na ulicę. Ja chcę tu zostać. No chyba, że postawicie mi patrol policji pod drzwiami. Dobra. To zrobimy inaczej. Osobiście pana zawiozę do domu, a potem pojadę do Kacperskiego. Wiem, gdzie się zatrzymał. Sierżant Grodziec, komisarz Lubecki, komisariat na Gorczaku. No i co mnie to obchodzi? Po co mi to wiedzieć? A bo martwimy się o pana. Martwimy się, bo może zechce pan zrobić coś, za co pan znowu trafi do więzienia. Jak będziecie chcieli, to i tak tam wrócę. Już raz się o tym przekonałem. Co pan ma w plecaku? Że co? Proszę pokazać. Proszę. Proszę otworzyć. O. Serio? Po co to panu? Posiadanie tych rzeczy chyba nie jest zabronione, co? Można to kupić w każdym supermarkecie budowlanym. Zresztą ja nie muszę się wam tłumaczyć. No nie musi pan. Ale też siedział pan za zabójstwo, a w takim zestawie to... Po co to panu? Chciałem naprawić plac zabaw dla dzieci. Siedziałem tam dzisiaj chwilę i widziałem, że huśtawka ma poluzowane liny. Zjeżdżalnia też szwankuje. Co? Samo się to nie naprawi. To naprawdę godne to i pożyteczne. Ja się zmieniłem, pani sierżant. Ja już nie chcę tam wrócić. Mogę się przydać tu, na wolności. Dobra, panie pożyteczny. To w takim razie co pan robił dzisiaj pod mieszkaniem Pawła Gajdy? Dlaczego zaczepił pan jego sąsiadkę? Chciałem się dowiedzieć, czy żyje. Jak sobie radzi. Chciałem powiedzieć mu, że to nie ja zabiłem jego córkę. Panie Kacperski, pan ma kuratora sądowego, tak? A psycholog? Kontakt jakiś jest? No mam się stawiać u niego co pół roku. Kurwa, ja mam żal do siebie za to, co zrobiłem. Nienawidzę siebie za to. Ale zabiłem. Tylko raz. Ale to był tragiczny wypadek. Nie żadna umyślna zbrodnia.
A ta druga śmierć tej drugiej dziewczynki to ja nie zabiłem. Prokuratura nie mogła znaleźć winnego. Chcieli zakończyć sprawę. To mnie oskarżyli. Sfabrykowali dowody. Co? Nie wierzycie mi? Ale tak było naprawdę. I Bóg to wie. A wy mnie gówno obchodzicie. No lepiej by było, żeby pan się stąd wyprowadził. Ludzie nie zapomnieli tego, co się stało. Już raczej nie zapomną. Pozwoli pan, że ja o tym sam zdecyduję. Ja jestem już wolnym człowiekiem. Dobrej nocy. Dobranoc, pani sierżant. Nie możemy go spuścić z oka. Huśtawki, kurwa, będzie się kierą i sznurem naprawdę. Nie śpię, nie śpię. Na chwilę zamknęłam oko. Do dupy z takim obserwowaniem. Mi też się przysnęło. Sprawdzałeś Kacperskiego? Jeszcze nie. Co zrobiłeś? Podlać się byłem na stacji. To czemu ty mi kurwa nie mówisz? Ja pierdolę, to skąd my wiemy, czy on w ogóle jest jeszcze w tym motelu? Dzień dobry, halo? Jest tu kto? Dzień dobry. Dzień dobry. Przykro mi, wszystkie pokoje zajęte. Czy Jan Kacperski jest w swoim pokoju? No nie wiem, chyba jest. A co, coś zrobił? Chyba? No nie widziałem, bo spałem. Czy może pan sprawdzić? A, Kacperski! A, ten pod 110. Jak szedłem do toalety godzinę temu, to widziałem go, ale byłem zaspany i nie ogarniałem tematu. Może pan otworzyć jego pokój? No nie mogę. No i nie ma tej torby i siekiery. Kurwa mać! Mieliśmy dupy jak amatorzy. To lepiej się nie przyznawaj nikomu. Przecież mogliśmy go z ulicy ściągnąć. Wczoraj. Nie mogliśmy. Nie było podstaw przecież. 00 do wszystkich patroli z okolicy rejonu drugiego. Mamy zabójstwo. Trzeba wsparcia przy zabezpieczeniu. 00 do 06, gdzie konkretnie ten trup jest? 06 Solwa 7. Jesteś tam gdzieś w pobliżu? Przecież ta kamienica z wczoraj. Jedziemy tam z komisarzem Lubeckim. 00 wyślę ekipę i patologa też. Dobra, 06. Przyjęte. Jak będzie Kasperski, to będzie nasza wina. Nie podchodźcie na razie za blisko. Coś jeszcze robię. No przyczyna śmierci raczej oczywista. Co najmniej 6 głębokich ran po siekierze. Resztę wam powie zimny doktor, jak dotrze. Rozmawiałem z gościem jeszcze wczoraj. Przyszedł na komisariat, bo się bał. Że tak skończy. Potylicę ma całkiem rozwaloną. On pewnie tego zabiło. Reszta ciosów to jakiś amok. Albo afekt. Na pewno niezaplanowane działanie. No, afekt. Albo odreagowanie od siatki przez Kacperskiego.
Na drzwiach żadnych śladów włamania nie ma. Jak to co? Wpuścił go normalnie do środka? Przecież się go bał. No jeżeli Paweł Gajda nie żyje, to trzeba sprawdzić tego jego kumpla, Karola Majera. Czyli już pan wie. Sąsiedzi mi powiedzieli. Będziemy potrzebowali trochę informacji na temat rodziny pana Pawła. Ktoś musi zidentyfikować ciało. To taka formalność, ale... Ja to mogę zrobić. Paweł tu nie miał rodziny. Wyjeżdża pan? Nie. Dlaczego miałbym gdzieś wyjeżdżać? Wygląda, jakby się pan pakował. Pralka mi się zepsuła. Muszę nosić brudy do pralni. Proszę nie opuszczać domu, dobrze? Zostawiam panu chłopaków przed kamienicą z patrolą. To by się nie stało, gdybyście zareagowali wcześniej. Ostrzegałem was. Wiem. Mówiłem, że zacznie zabijać. Dorwiemy go, obiecuję. Zabójstwo Pawła Gajdy to była nasza wina. Nie doszłoby do tego, gdybyśmy poprzedniego dnia nagięli prawo i wsadzili Kasperskiego na dołek. Facet pokazał nam nawet narzędzie zbrodni, a my puściliśmy go wolno. Dzień dobry. O, teraz ma pani szczęście. Pan Kacperski jest u siebie. Jak to jest w pokoju? Wrócił 5 minut po waszym wyjściu. Klucze. Oj, ale Zapasowe klucze od jego pokoju. Niech pan nigdzie stąd nie odchodzi, nikogo też nie wpuszcza do hotelu, okej? Czekałem na panią. Gleba, kurwa. Spokojnie, pani sierżant. Ja nic pani nie zrobię. Kładź się na łóżku. Ręce do tyłu. Co? Paweł Gajda już nie żyje? Ręce do tyłu, kurwa, mówię do ciebie. Proszę. Zostajesz zatrzymany w sprawie jego zabójstwa. Znów to. Nie Boże, nie zdążyłem go ostrzec. Rano wyszedłeś z motelu i co zrobiłeś? Od razu poszedłeś do Pawła Gajdy? A poszedłem na stację. Po fajki. O której wróciłeś? Nie wiem, zeszło mi jakąś godzinę. Może dłużej. Recepcjonista może zaświadczyć. Zresztą w motelu jest monitoring, możecie to sprawdzić. Dlaczego zabiłeś Pawła Gajdę? Ja nie zabiłem. Ty po prostu głupi jesteś. Odpierdziałeś 25 lat. Przez ten czas mogłeś wymyśleć setki sposobów, żeby mieć dobre alibi. A ty, kurwa, wychodzisz po 25 latach i pierwszego dnia odpierdalasz siekierą rzeźnię jak z Dostojewskiego. Ty nie wiesz, o czym mówisz, człowieku. Zabiłeś jego dziecko. O tym mówię. Nie zabiłem.
Córki Majera też nie zabiłeś? To był tragiczny wypadek. Już mówiłem, sam siebie za to nienawidzę. Ale tej drugiej dziewczynki ja nie zabiłem. To nie byłem ja. Co jest? Chodź na chwilę. Paluchy na siekierze są jego. Innych tam nie ma. No, to może jeszcze zdążyć iść do kina. Dzięki. Popatrz na mnie. Na narzędziu zbrodni znaleźliśmy twoje odciski palców. Więc wracasz, panie, pod celę i spędzisz tam resztę twojego zasranego życia. Siekierę ktoś mi zajął w nocy, jak spałem. Oczywiście. Kurwa mać! Od 25 lat nikt mnie nie słucha. Ogarnijcie się, ludzie! Nie rozmawiamy o tym, co się wydarzyło 25 lat temu, tylko o tym, co się dzieje teraz. A teraz zabiłeś Pawła Gajdę. Nie zabiłem. To co robiłeś pod jego domem? Chciałem pogadać. O czym? Chciałem powiedzieć, że wiem, kto zabił jego córkę. Ty. Za to siedziałeś. Karol Majer ją zabił. I Bóg mi świadkiem. Ja mam na to dowody. No to teraz państwo będą mogli się, mam nadzieję, już w spokoju zaręczyć. Dziękujemy. Jest pani najlepszą policjantką na świecie. Wow, jak pani to zrobiła? No, powiedzmy, że papuga nie odleciała za daleko i wszystko mi wyśpiewała. Adam robi w tę sobotę drugie podejście, ale tym razem postanowiliśmy zaprosić gości. I oczywiście jest pani zaproszona, pani dzielnicowa. O, dziękuję bardzo. Ale może się lepiej tak nie afiszować z tymi zaręczynami? Dlaczego? No, powiedzmy, że papuga jest nadal na wolności i nie wiadomo, co jeszcze może wymyślić. Jaja sobie z nas pani robi. No dobrze, to może powiem tak. Papuga działała na zlecenie kogoś, kto nie chce, żeby państwo byli razem. Że co? Ale jak na zlecenie? Czyje? Mamma Mia? Tak się nazywała ta restauracja? Nie kojarzą państwo? Może przyszła teściowa, coś tego więcej powie? Znaczy, zaraz, moja matka czy jego? Ja już, przepraszam, bo muszę wracać na komisariat, także to już zostawię. I państwo sobie to między sobą wyjaśnią. Wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Do widzenia. To na pewno była twoja matka. No czemu moja? Może twoja? Papugę wynajęła, no. Stara prukwa. Zawsze czułam, że mnie nie lubi. No co? Co? Nie jestem wystarczająco dobra dla jej synusia? Ale pamiętaj, że to nadal moja matka. Tak? No to sobie jej daj ten pierścionek. Ej, no, zaczekaj, przestań. Coś ważnego, bo trochę zajęta jestem. Sama zobacz. To z tego motelu. Z monitoringu z dzisiejszej nocy. No, jakiś facet chodzi po korytarzu, no i Zna przestrzeń, ma świadomość kamer. nic z tego nie wyciśniemy. Nie widać jego facjaty. Ta? Czekaj, zobacz to. Tej kamery nie obczają. Jezu. Chłopaki. W mordę! Halo. Hej! Ja pierdolę. Wstawaj! Wstawaj!
Słabnący puls. U mnie też. Wzywaj szybko karetkę, bo nam tu zejdą zaraz. 00 do 06 potrzebuję karetkę i patrol na Stalową 3/8. Przyjąłem szóstka. Pierdolę, mamy zbiega. Podejrzano o zabójstwo Karol Majer. Karol Majer zamieszkały Stalowa 3/8. Może uciekać samochodem. Puszczam WT 06. Przyjął. Co tak? Coś... Otruł ich skurwiel. Dawaj. Zaraz mnie zmienisz, Grodziec. Czekaj. A my mu jeszcze chłopaków zostawiliśmy, żeby mu włos z głowy nie spadł. Kacperski mówił prawdę, że wrobili go w zabójstwo tej drugiej dziewczynki. Zgłoście się. 00 co tam? Mam coś z monitoringu miejskiego. Biały sedan podejrzanego, rejestracja NTC 825-9332, zarejestrowany na Karol Majer, jest na terenie starych zakładów Trauguta. Nawet nie drgnij. Łapa. Łapa. Druga. Jesteś zatrzymany. Pod zarzutem zabójstwa Pawła Gajdy i jego córki. Zginiesz w pierdół, skurwysynu. Właś! Przyjaciela. Zabiłeś siekierą. Ja? To Kacperski. Od początku to wam mówiłem, że tak będzie. Że tak będzie. Bo tak sobie zaplanowałeś. Poszedłeś do pokoju Kacperskiego, wziąłeś stamtąd siekierę i poszedłeś z nią do mieszkania Pawła Gajdy. Mamy to na monitoringu. Zapomniałeś o jednej kamerze. Nie mam z tym nic wspólnego. I z zatruciem funkcjonariuszy na służbie, którzy mieli cię chronić, też nie. Jak zabiłeś córkę Pawła Gajdy? Córkę Pawła i moją córkę zabił Kacperski. I to masz znowu problem. Bo Kacperski dostarczył nam nowe dowody w swojej sprawie. Jakie dowody? Było dochodzenie. Prokurator mu to udowodnił. Wszystkie gazety o tym pisały. O tobie też będą pisać. Jak ją zabiłeś? Odmawiam składania zeznań. Bo osobiście dopilnuję, żebyś trafił do celni z największymi patolami. A
Ty wiesz, co ci zrobią, gdy się dowiedzą, że zamordowałeś dziecko. No mów, kurwa! Ja przytuliłem ją. Tylko ją przytuliłem. Wyrywała się. Ja nie chciałem zrobić jej krzywdy. Naprawdę. Nie chciałem jej nic zrobić. Chciałem ją przytulić. To był wypadek. Chciałem przytulić moją małą córeczkę. Twoją? Kacperski zabił moją Anię. A Kasia Pawła była trochę do niej podobna. A ja chciałem jeszcze raz tylko przytulić moją córkę żywą. Wiedziałem, że jak Kacperski wyjdzie, to będzie chciał sprawiedliwości. Dlatego chciałem go odesłać z powrotem do Paki. A Paweł nie dawał mi zapomnieć o tym, co się stało. A ja chcę zapomnieć. Hej, Majer przyznał się do wszystkiego. Czeka na transport do aresztu. Jezu, człowieku, ja jestem po pracy już. Chciałem, żebyś wiedziała. Fantastycznie. Co, myślisz, że tak siedział? To będziesz sobie musiał jakichś innych kolegów znaleźć, bo mi się nie chce gadać. A na pewno nie z tobą. Mam coś dla ciebie. I żeby było jasne, nic za to nie chcę. Kto zrobił to zdjęcie? Nie ja. Dostałem od informatora. Gdzie? Kiedy? Godzinę temu.
Zdjęcie zrobione dziś o 15:00. Gdzie ona teraz jest? Nie wiem, ale chyba w okolicy tej Stalowej. Dzięki. A co, chcesz tam jechać? Teraz? Ej, czekaj, piłaś! Zawiozę cię, ej, grodziec! Olka, lepiej namierzmy tego jej dealera. Dobra, tylko to sprawdzę. Jezu. Jula. Jula, halo? Dziecko? Jula. Jula, wstawaj. Ja pierdolę. Dzwoń po pogotowie. Dzwoń, kurwa! Przeliczyłaś dla mnie forsę? To masz pecha, ładuj wszystko. Wszystko? Idź i od razu szukaj Marcina Witrówna. Napadły mnie! A coś zrobi policja, złodzieje! Janko muzykant? Ale to było dawno, w XIX wieku. Jaki dobry z języka polskiego. Wypierdalać! Zostaw ją, mówię. Bez broń! Brat ma zdrowie, nie odpuszcza. Tylko, że... Jakby to powiedzieć, ja nie chcę się kurwić. Stój, policja, rzuć broń!